Dla Bonapartego ten plan ma jeszcze jeden urok. Mianowicie wygląda na to, że to będzie dosyć skuteczna, czy może być skuteczna dywersja antyaustriacka. Czy Polacy poprą Napoleona? Odpowiedź jest tak, poprą, pod warunkiem, że zostaną zaoferowane, że stworzy to jakąś szansę dla odzyskania własnego państwa. Można odnieść wrażenie, że z punktu widzenia świadków tych wydarzeń naród zmienił się w jakąś taką zbiorowość pozbawioną przewodników, praw, historii, zbiorowość obcych na własnej ziemi. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony dwóm kwestiom. Pierwsza z nich to jest miejsce tzw. sprawy polskiej w polityce europejskiej na przełomie XVIII i XIX wieku, w kontekście rosnącej z czasem dominacji politycznej Francji na kontynencie. Druga to jest związek tzw. sprawy polskiej z przemianami politycznymi, z układem sił politycznych i wydarzeniami na europejskiej scenie politycznej w owym czasie. W grę wchodzą tutaj również ważne dla tej kwestii wahania koniunktury politycznej w Europie. Wyjaśnienia wymaga często przywoływane przez historyków, nie tylko historyków, określenie sprawa polska. Najkrócej rzecz ujmując, oznacza to związek, cały kompleks problemów w polityce europejskiej, wynikający z upadku państwa polsko-litewskiego po trzecim rozbiorze, oraz podejmowanych przez polskie elity polityczne prób znalezienia sojuszników dla planów odbudowy tego państwa, stosunku mocarstw europejskich do tego typu działań, przeciwdziałania ze strony mocarstw zaborczych podobnym próbom. Wszystko to momentami, bo nie przez cały omawiany okres, bardzo dynamizowało stosunki polityczne na kontynencie. Zainteresowanie sytuacją w państwie polsko-litewskim wyraźnie wzrosło w Europie już w czasach obrad Sejmu Wielkiego w latach 1788-1792. Wydarzenia takie jak uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy wojna z Rosją w jej obronie w 1792 roku, czy wreszcie upadek reform Sejmu Wielkiego, przykuwały uwagę europejskiej opinii publicznej. Oczywiście mówiąc opinia publiczna, pamiętamy o tym, że w owej epoce to są jeszcze czasy przednowoczesne, więc jest to nie tak szeroki krąg odbiorców czy uczestników, jak 100 lat później, powiedzmy, prawda? Ale jednak dość znaczny. Przez wielu obserwatorów rozwój wydarzeń w Polsce był odbierany w kontekście rewolucji francuskiej. To są wydarzenia jakby tak zsynchronizowane w jakiś sposób ze sobą, prawda? Rewolucja wybucha w 1789 roku. Sejm Wielki obraduje od roku 1788 i w sposób naturalny te wydarzenia są jakoś przez obserwatorów porównywane. W ówczesnej prasie czy komentarzach politycznych pojawia się nawet określenie polska rewolucja czy bezkrwawa rewolucja. Pewna fala sympatii do idei wolności, równości, suwerenności narodów narastała w Europie znacznie wcześniej, powiedzmy już od czasu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wszystko to sprawiało, że elity polityczne, elity intelektualne niektórych, bo nie wszystkich państw europejskich, patrzyły na wydarzenia w Polsce z wyraźną sympatią. Natomiast oczywiście na dworach zaborczych czy zbliżonych do Rosji, Austrii i Prus patrzono na to raczej z pewną rosnącą obawą. W przypadku Francji wzrost zainteresowania sprawami polskimi w gruncie rzeczy zbiegł się z zaostrzeniem stosunków z monarchiami europejskimi i z wybuchem wojny Francji z antyrewolucyjną koalicją mocarstw europejskich, w skład której wchodzili dwaj spośród zaborców, czyli Austria, cesarstwo, tak, i Prusy. W tym kontekście działania wojenne toczone w Polsce dla francuskich rewolucyjnych elit stanowiły okoliczność raczej pomyślną. Tak? Odciągały i uwagę, i także część sił zbrojnych Austrii, przede wszystkim Prus, prawda? Bo to Prusy były czynnie
zaangażowane później w tłumienie insurekcji. Odciągały też uwagę Rosji, która w każdej chwili mogła, od spraw francuskich, Rosji, która w każdej chwili mogła przecież wystąpić czynnie po stronie koalicji. Podobne nastawienie francuskich elit politycznych można do sprawy polskiej, tak? Można zauważyć również 2 lata później, w chwili wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. Dla rządzących wtedy Francją radykalnych jakobinów wybuch powstania w Polsce był okolicznością pomyślną. Tak? Wpisywał się po pierwsze w chętnie głoszoną wówczas krucjatę wolności przeciwko europejskim monarchom, tyranom. No i angażował znaczne siły rosyjskie i pruskie, które skierowane zostały do walki z wojskami Kościuszki. Sprawa była jednak dość skomplikowana, bo jakobini jednocześnie odżegnywali się od wyraźnego, aktywnego poparcia polskiej insurekcji, dowodząc, że jednak jest to powstanie wywołane i kierowane przez szlachtę. Nie wiąże się z wprowadzaniem zasady równości wobec prawa czy wolności chłopów. Tutaj zachowywali stanowisko dosyć sceptyczne. No, ale też pamiętajmy o jednym. Polityczna izolacja jakobińskiej Francji na arenie politycznej Europy, jej zaangażowanie w toczoną wtedy jeszcze ze zmiennym szczęściem wojnę z koalicją, w gruncie rzeczy poważnie ograniczało możliwości aktywnego zaangażowania się w sprawy polskie. Po klęsce insurekcji Francja stała się naturalnym miejscem schronienia dla bardzo licznych emigrantów politycznych opuszczających Polskę w obawie przed represjami. I w gruncie rzeczy niemal natychmiast rozpoczęli oni starania o uzyskanie oficjalnego albo przynajmniej nieoficjalnego poparcia republikańskiej francuskiej elity politycznej dla planu odbudowy polskiego państwa. Te plany były różne, dość niesprecyzowane w tym pierwszym okresie. Jakie miejsce miałaby odgrywać w nich Francja? No, miałaby stać się naturalną protektorką polskich aspiracji niepodległościowych. I teraz jaki był tego skutek? No, nie da się ukryć, że polscy emigranci we Francji nie uzyskali nic poza ogólnikowymi wyrazami współczucia, sympatii i tyle. Ale znowu należy podkreślić, że sytuacja jakobińskiej Francji, przebieg wojny, tak, sprawiają, że ona nic więcej poza no właśnie jakimiś tam wyrazami współczucia, no i gościną, prawda, nic więcej realnie zaproponować nie może. Status Republiki Francuskiej i pozycja na scenie politycznej Europy w tym czasie sprawiała, że ona nie mogła dyktować warunków. Nie mogła angażować się czynnie w popieranie ewentualnych działań niepodległościowych Polaków, no także ze względu na trudności natury obiektywnej. Polska nie jest bezpośrednią sąsiadką Francji. Sytuacja w pewnym stopniu zmieniła się w 1795 roku. To jest taka pierwsza jaskółka zmian. Prusy zawierają wtedy w Bazylei separatystyczny pokój z Francją i wycofują się z koalicji państw europejskich prowadzących z nią wojnę. Tak? Czyli jest to sytuacja, w której jeden z zaborców wycofuje się z wojny przeciwko rewolucyjnej Francji, no i formalnie uznaje legalność rządu francuskiego, tak? Skoro zawarł z nią traktat pokojowy, no, naturalną koleją rzeczy za chwilę nastąpi wymiana ambasadorów. Pruski ambasador pojawi się w Paryżu, francuski w Berlinie. To otwiera pewne pole do działania francuskiej dyplomacji. I wtedy to pojawiają się pierwsze dość ostrożne sondaże właśnie ze strony francuskiej dyplomacji, takie próby nieoficjalnej mediacji między polskimi emigrantami, czy powiedzmy szerzej środowiskami niepodległościowymi, a dworem w Berlinie. To jest temat nadal słabo rozpoznany i z pewnością warto byłoby poświęcić mu nieco czasu na bardziej drobiazgowe studia, ale w gruncie rzeczy wiemy, że w Paryżu dochodzi do spotkań polskich emigrantów, między innymi Józefa Wybickiego, znanego nam jako autora słów do Mazurka Dąbrowskiego, z posłem pruskim we Francji. W Berlinie na krótko pojawia się nadzwyczajna misja francuska
I z tego co wiemy, Francuzi sądują wtedy możliwość doprowadzenia do polsko-pruskiego porozumienia, które w sprzyjających warunkach mogłoby skutkować pojawieniem się planu odbudowy Polski przy pomocy Hohenzollernów, oczywiście za cenę nie wiem, przekazania tronu powstałego na nowo państwa komuś z tej dynastii. Plany te ostatecznie spełzły na niczym, przede wszystkim ze względu na niechęć Berlina do angażowania się w podobne działania, a z prostego względu, no to oznacza nieuchronny konflikt, nie tylko dyplomatyczny, ale pewnie też militarny z Petersburgiem i Wiedniem, a na to w Berlinie nikt nie chciał się decydować. I to jest moment, kiedy wydaje się, że sprawa polska znajduje się w impasie do pewnego momentu. Niedługo potem, w 1797 roku, w środowisku polskich emigrantów udaje się zrealizować plan, o który zabiegali przez kilka lat bezskutecznie w Paryżu, mianowicie plan stworzenia własnej siły zbrojnej poza Polską. I to jest rok 1797 i utworzenie legionów polskich posiłkujących tak zwaną Republikę Lombardzką. Jak to było możliwe? Warto wspomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii. Ówczesne prawo obowiązujące w Republice zabraniało przyjmowania na służbę francuską oddziałów cudzoziemskich. To są złe doświadczenia jeszcze z czasów przedrewolucyjnych. Cudzoziemców w armii francuskiej kojarzono jako skrajnych royalistów. Tu można przywołać przykład szwajcarskiej Gwardii Królewskiej, tak, która do końca broniła monarchy w czasie przewrotu w 1792 roku. Więc Polaków to na służbę do armii francuskiej w zorganizowanych grupach przyjąć nie można. Natomiast pojawia się możliwość obejścia tego przepisu, tego prawa, które byłoby korzystne i dla Francuzów, i dla Polaków, i dla jeszcze jednej grupy. Otóż wszystko to dzieje się w kontekście pierwszej kampanii włoskiej generała Napoleona Bonaparte. Wojna we Włoszech miał być peryferyjny teatr działań w porównaniu z teatrem niemieckim, do którego Francuzi przywiązywali wtedy największą wagę. Bonaparte miał odciągnąć po prostu część sił austriacko-sardyńskich od udziału w działaniach w Niemczech. Poszło mu nadspodziewanie dobrze, na tyle dobrze, że właściwie do końca 1797 roku stał się panem większej części Półwyspu Apenińskiego. Ponieważ działał w pewnej izolacji tak, od Paryża, a miał duże ambicje polityczne, mógł sobie pozwolić na realizowanie własnych planów, które potem były zatwierdzane przez władze w Paryżu. I Bonaparte rozpoczyna tworzenie, orientując się, że w sile sympatii niepodległościowych, czy w sile włoskiego ruchu narodowego, który dąży do zjednoczenia Włoch, podzielonych wtedy między różnego rodzaju dynastie włoskie, przede wszystkim w dużej mierze Półwysep jest opanowany przecież podporządkowany Habsburgom. Bonaparte zaczyna tworzyć włoskie państewka, czyli może małe państwa, nie tak lekceważąco, na terenach, które zajmuje. To się nazywane je siostrzanymi republikami Francji. I między innymi do nich należy Republika Lombardzka. To odpowiada, i to jest przez Paryż akceptowane głównie dlatego, że Bonaparte ciągle odnosi zwycięstwa. Zwycięstwów się nie sądzi. Poza tym to jest rozwiązanie dla elity politycznej w Paryżu dosyć interesujące. Tak? Nikt nie ma planów przyłączania Włoch do Francji, ale tworzenie tam kolejnych rewolucyjnych republik, bo te państwa mają ustrój republikański, znowu po pierwsze odpowiada hasłu, jest zgodne z hasłem krucjaty wolności, walki z tyranią w Europie. Poza tym to jednak realnie wzmacnia siły francuskie. Tak? To powstaje jakaś armia lombardzka, później armia cisalpińska i te oddziały można wzmocnić, realizując plany podsuwane od pewnego czasu przez Polaków, tak? Czyli plan utworzenia
samodzielnej, może nie samodzielnej, tak, bo ona będzie podporządkowana operacyjnie Bonapartemu, ale plan odrębnej, narodowej formacji polskiej na obczyźnie. Dla Bonapartego ten plan ma jeszcze jeden urok. Mianowicie wygląda na to, że to będzie dosyć skuteczna, czy może być skuteczna dywersja antyaustriacka, dlatego że nowe legiony polskie posiłkujące Republikę Lombardzką, bo tak się będzie nazywać ta formacja, to będą oddziały, w których kadra oficerska będzie tworzona przez polskich emigrantów albo oficerów, którzy przybędą z kraju na wezwanie Dąbrowskiego. Potrzebni są jeszcze żołnierze. I tymi żołnierzami będą w dużej mierze jeńcy z armii austriackiej, niedawni poborowi z Galicji, z zaboru austriackiego, którzy zostali wcieleni do armii austriackiej i wysłani do Włoch. Istnieje więc spora szansa na to, że wieść o tym, że istnieje taka formacja, rozniesie się także w szeregach austriackich i spowoduje na przykład wzmożoną dezercję. A jeśli ten plan nie wypali, no to oczywiście istnieje jeszcze druga możliwość. Z tysięcy jeńców austriackich, których trzeba jakoś żywić, ubierać, gdzieś ich koszarować, część z nich będzie można przetransferować tak do legionów, tych, którzy się zgłoszą. I będą wtedy przydatni dla Republiki. Z punktu widzenia polskich środowisk emigracyjnych, legiony miały być, no właśnie, taką narodową siłą zbrojną na obczyźnie, która będzie miała dla sprawy polskiej dwa atuty. Tak? Po pierwsze, będzie to regularna formacja wojskowa, którą być może kiedyś uda się wysłać do kraju, na przykład, żeby wesprzeć jakieś kolejne powstanie, które tam wybuchnie. Jeśli nie, no to one, działając na ważnym już wtedy teatrze działań wojennych, pod komendą samego Bonapartego, one będą nieustannie przypominać politykom francuskim o tym, że istnieje jednak w polityce europejskiej nierozwiązany problem Polski i może wypadałoby coś z tym zrobić. Bardzo zadbano też o pewną symboliczną odrębność, tak? To znaczy legiony są dowodzone przez polskich oficerów, złożone z Polaków, czy Rusinów, bo część tych poborowych, dawnych austriackich szeregowców to była też ludność rusińska. Noszą nazwę Legionów Polskich posiłkujących Republikę Lombardzką i już w samej nazwie jest zaznaczony ten narodowy charakter. Mają mundur wzorowany na dawnym mundurze polskim, podobne odznaki wojskowe, polską komendę. W konwencji zawartej z rządem Republiki Lombardzkiej jest wyraźnie powiedziane, że to nie są oddziały najemnicze, tylko to są oddziały narodowe wspierające sprawę narodową Włochów. I kombatantom z tego korpusu, jeśli nie wrócą do kraju, będzie na przykład przysługiwało obywatelstwo włoskie w przyszłości. Jak to się udało? Wydaje się, że udało się nadspodziewanie dobrze. To znaczy liczebność początkowo sięgała 5-6 tysięcy. Stosunkowo szybko udało się to zorganizować. W roku 1800 wraz z utworzeniem drugiej Legii Włoskiej, potem jeszcze tak zwanej Legii Naddunajskiej, te siły sięgają do około 15 tysięcy. Łącznie szacuje się, że przez szeregi legionowe w ciągu lat 1797-1801 przewinęło się około 20 tysięcy, łącznie z tymi, którzy zmarli, polegli. To jest siła znacząca. Tu oczywiście liczono przede wszystkim na udział tych formacji w zwycięskich bitwach, po których będzie o nich głośno. I teraz tak, oczywiście pod tym względem organizatorzy, Dąbrowski, Wybicki, tak, grono wspierających ich współpracowników, nie przeliczyli się, bo te zwycięstwa były. Natomiast w traktatach pokojowych niestety o sprawie polskiej nie wspomniano. Co gorsza, w drugim z nich, w pokoju, mówię teraz o pokoju Luneville, zawartym w 1801 roku, znalazł się wyraźny zapis, że umawiające się strony, czyli Francja i Austria, nie będą popierały wrogów wewnętrznych drugiej strony. Tak? Tu chodziło o to, że Austria nie będzie podtrzymywać politycznie, tak, i finansowo francuskich royalistów, którzy do tej pory mogli tworzyć różnego rodzaju formacje ochotnicze walczące z Republiką.
No, z drugiej strony Francja nie będzie jawnie podtrzymywała polskich aspiracji niepodległościowych i w tym momencie legiony polskie stają się zjawiskiem nieco kłopotliwym. Należy jakoś odsunąć się na drugi plan. 1/3 istniejących sił zostaje skierowana na służbę włoską. 2/3, to są 2 półbrygady, zostają przeniesione na żołd francuski, bo w tym momencie już to można zrobić. To wszystko wywołuje falę dymisji oficerów. Spora część z nich wraca do kraju, głównie do zaboru pruskiego. Pozostali, te 2 półbrygady, o których była mowa, zostają ostatecznie skierowane na San Domingo do tłumienia powstania czarnych niewolników, co się kończy tragicznie, jak wiemy. To są ogromne straty poniesione i w walkach, i na skutek klimatu, do którego nikt nie jest przygotowany, chorób tropikalnych i tak dalej. To jest w gruncie rzeczy początek czarnej legendy Napoleona wśród części Polaków. Podtrzymywany potem przez pewną część historiografii, wydaje się, że niesłusznie. To znaczy, warto pamiętać o tym, że z punktu widzenia Bonapartego, wtedy już pierwszego konsula rządzącego Francją, Polacy wysłani na San Domingo, zresztą obok liczniejszych znacznie oddziałów francuskich, mieli tam przeprowadzić stosunkowo łatwą kampanię z przeciwnikiem, którego nie traktowano bardzo poważnie. Nie chodziło o to, żeby ich wysłać na stracenie. Prawda? Zresztą gdyby Bonaparte miał przekonanie, że to cała ekspedycja skończy się klęską, nie wysyłałby tam swojej ukochanej siostry Pauliny, która wybrała się tam z mężem, który zresztą zmarł na skutek jednej z chorób panujących na tej wyspie. Tak, i tutaj wchodzimy w kolejną fazę impasu pod względem obecności czy roli sprawy polskiej w polityce francuskiej. Zniknie ona z francuskiej agendy politycznej na ładnych parę lat, bo aż do jesieni 1806 roku. To jest ten moment, kiedy wydaje się, że sytuacja w Europie jest, mówię tu o latach 1801-1806, że sytuacja w Europie nie jest co prawda stabilna. Po drodze mamy jeszcze kolejną wojnę francusko-austriacką, zakończoną bitwą pod Austerlitz i kolejnym zwycięstwem cesarza Napoleona, bo Bonaparte zdążył w tym czasie już koronować się na cesarza. Ale kontekst polski jest całkowicie tutaj nieobecny. Wszystko zmieni wojna, którą jesienią 1806 roku Prusy wypowiadają Francji, kierując się przede wszystkim pewnymi aspiracjami politycznymi. Bonaparte w tym czasie cesarz Napoleon w owym czasie coraz mocniej angażuje się w politykę niemiecką, tak, tworząc Związek Reński złożony z państw niemieckich, których on sam jest protektorem. Prusy czują się coraz bardziej marginalizowane, w związku z tym, a jednocześnie na tyle silne, to jest ta legenda armii pruskiej z czasów zwycięstw Fryderyka Wielkiego, czują się na tyle silne, że uważają, że wraz z niewielką pomocą angielską i kilku innych koalicjantów są w stanie poradzić sobie z Francuzami i ich niemieckimi sojusznikami. Rachuby okazują się całkowicie błędne. 14 października 1806 roku armia pruska zostaje całkowicie rozbita w bitwach pod Jena i Auerstedt. Wkrótce potem wielka armia Napoleona wkracza do Berlina. Cesarz wzywa do Berlina 2 zaufanych Polaków, znanych nam już, to jest generał Jan Henryk Dąbrowski i jego przyjaciel Józef Wybicki. Wzywa ich po to, żeby wysądować, jak zareagują Polacy w zaborze pruskim na wejście Wielkiej Armii. Bo Berlin jest zajęty, ale wojna się przedłuża. Po stronie Berlina opowiada się car Aleksander I i 2 armie rosyjskie ruszają w tym czasie w kierunku terytorium zaboru pruskiego, żeby wesprzeć doszczętnie rozbitych Prusaków. Więc wygląda na to, że wojna potrwa długo, co gorsza potrwa w niesprzyjającej porze roku, bo zbliża się listopad, grudzień i potem zima. To są już zima w owej epoce. Zimą raczej nie toczono działań wojennych ze względów logistycznych, aprowizacyjnych, komunikacyjnych itd. Więc wygląda na to, że wojna się przedłuży i w tym kontekście Napoleona coraz bardziej interesuje życzliwe współdziałanie ze strony mieszkańców zaboru pruskiego, którzy są w stanie zapewnić kwatery, wyżywienie, aprowizację,
transport i tak dalej. A pamiętajmy też o tym, że zima na ziemiach polskich to jest doświadczenie, jakiego armia francuska jeszcze za sobą nie ma. O czym się wszyscy niedługo przekonają i to przekonają dosyć dobitnie. Poparcie ze strony Polaków staje się zatem dla Napoleona czymś ważnym. I stąd też ten sondaż, który przeprowadza podczas audiencji udzielonej Dąbrowskiemu i Wybickiemu, czy Polacy poprą Napoleona. Odpowiedź jest tak, poprą, pod warunkiem, że zostaną zaoferowane, że stworzy to jakąś szansę dla odzyskania własnego państwa. Bezpośrednim efektem tej audiencji jest odezwa wydana 3 listopada przez Dąbrowskiego i Wybickiego do rodaków. Ona była potem kolportowana przez zaufanych ludzi w zaborze pruskim. Odezwa, w której w gruncie rzeczy nie znajdziemy żadnych politycznych gwarancji ze strony Napoleona. To jest Dąbrowski i Wybicki zwracają się do rodaków, żeby nie dociekając wielkości zamysłów Napoleona, to jest bezpośredni cytat, okazali się godnymi jego wspaniałości. Innymi słowy, żeby poparli, udzielili wielkiej armii, wkraczającej do zaboru pruskiego wielkiej armii, całkowitego poparcia, oczekując na to, że Napoleon doprowadzi jakoś do jakiegoś korzystnego dla Polaków rozwiązania sprawy. Z czego to wynikało? No, wydaje się, że to jest efekt bezpośredni efekt rozmowy z Napoleonem, który oczekiwał poparcia, zadeklarował dość ogólne poparcie dla sprawy odbudowy polskiego państwa, natomiast niczego nie obiecał. Nie wydał żadnej odezwy, w której wspominałby o tym, że wojna ta toczona jest teraz po to, żeby odbudować polskie państwo. Dlaczego unikał tego typu deklaracji? No, sprawa jest dosyć oczywista. Ta wojna mogła się skończyć w różny sposób, zwłaszcza po wkroczeniu do niej Rosjan. Wydanie oficjalnej odezwy zawierającej gwarancje polityczne dla Polaków niesłychanie skomplikowałoby przyszłe rokowania pokojowe. Co więcej, Napoleon pamiętał o tym, że jest jeszcze Wiedeń, który przygląda się tej wojnie z rosnącym zainteresowaniem. Na razie jest neutralny, ale jeśli poczuje się zagrożony, może do tej wojny po stronie Prus i Rosji przystąpić i wtedy zaczną się kłopoty. Mimo braku gwarancji ta odezwa wywołała niesłychanie entuzjastyczną reakcję wśród polskiej elity politycznej, szlachty, mieszczaństwa. Tak? Momentalnie formują się polskie tymczasowe władze terytorialne na obszarach wyzwolonych spod władzy pruskiej. Błyskawicznie zaczyna tworzyć się polskie wojsko pod komendą Dąbrowskiego, generała Zajączka czy księcia Józefa Poniatowskiego. Powołane zostają w styczniu 1807 roku przez Napoleona taki najwyższy organ władzy tymczasowej polskiej, czyli komisja rządząca, która obejmuje kierownictwo wszystkich spraw administracyjnych i o wszystkim mają zadecydować losy wojny. Pamiętajmy o tym, że to szybkie i aktywne zaangażowanie pokazuje jednak pewną skalę determinacji. Znaczy, z punktu widzenia pruskiego, gdzie Polacy opowiadający się po stronie Napoleona dopuszczają się zbrodni zdrady stanu. W razie niekorzystnego przebiegu kampanii oni wszyscy trafią przed pruskie sądy. To jest polityczne ryzyko i osobiste, które wszyscy wtedy angażujący się po stronie orientacji napoleońskiej byli gotowi ponieść i ponieśli. Pamiętajmy jeszcze jednym. To entuzjastyczne poparcie dla części środowisk to jest też nadzieja na reformy, które w odbudowanym państwie wprowadzi Napoleon. Przede wszystkim to są środowiska dawnych polskich republikanów, prawda? Przede wszystkim chodzi tu o sprawę równości wobec prawa czy wolności dla chłopów. No dobrze, jak to się zakończyło? W jakim stopniu te nadzieje zostały pokładane w Napoleonie, zostały spełnione? No, zostały i nie zostały. To jest odpowiedź nieoczywista. W 8 miesięcy później, podczas negocjacji pokojowych w Tylży, utworzone zostaje polskie państwo, więc czyli nadzieje zostały spełnione.
własną polską administracją, polską armią, tak, polskim szkolnictwem i tak dalej, rządzone przez króla saskiego, który jest wnukiem dawnego władcy Augusta III i Wettynowie wtedy kojarzą się w Polsce dość dobrze. To jest dynastia, wbrew temu, co później o niej pisano, którą kojarzono raczej z okresami prosperity, pokoju niż upadku. No, zaspokojone zostają pewne nadzieje związane z prawodawstwem. Napoleon nadaje temu państwu konstytucję, która wprowadza zasady równości wobec prawa, wolność dla chłopów, prawa wyborcze regulowane przez zasadę cenzusu majątkowego albo zasług dla państwa. I de facto to oznacza w warunkach polskich, no w tej części jakby ziem dawnej Rzeczpospolitej, oznacza to faktyczny koniec społeczeństwa stanowego. Nadzieje nie zostały jednak spełnione, ponieważ tak, państwo to powstaje tylko na części terytorium dawnej Rzeczpospolitej. Obejmuje mniej więcej 1/7 terytorium przedrozbiorowego. To nie było państwo małe jak na ówczesne warunki europejskie, no ale wtedy mówiąc Polska, Litwa, Rzeczpospolita, tak, myślano o obszarze w granicach sprzed pierwszego rozbioru, ogromnym terytorialnie, rozległym. Państwo to nosi dość dziwaczną dla polskiego ucha nazwę Księstwo Warszawskie. Tak? Nie było takiego tworu historycznego do tej pory na tym obszarze. Skąd taka nazwa? No to jest ustępstwo Napoleona wobec Aleksandra, ale też wobec Wiednia, prawda? Chodzi o to, żeby nie irytować tych dwóch mocarstw. O Prusach wtedy już Prusy są pokonane całkowicie, nikt się z nimi bardzo nie liczy. Chodzi o to, żeby nie irytować ich wzmiankami o Polsce, Królestwie Polskim i tak dalej. Zresztą jest taki bardzo charakterystyczny list, który Aleksander I pisze do swojej siostry, wracając z Tylży, w którym pisze, no całe szczęście nie ma mowy o Polsce, tylko o jakimś śmiesznym księstwie warszawskim. Tak? Czyli efekt został osiągnięty. Rozczarowanie było pod tym względem dość głębokie. Mamy państwo, które obejmuje po prostu dużą część większą część dawnego zaboru pruskiego, ale to rozczarowanie zostało dość szybko, ono było dość krótkotrwałe. Znaczy zwyciężyło przekonanie, że sytuacja w Europie jest jednak dość daleka od stabilizacji. Na pewno będą niedługo przyszłe konflikty zbrojne. No i tutaj należy pokładać nadzieję w geniusz wojenny Napoleona, u boku którego trzeba trwać. Wydarzenia dowiodły, że to było przekonanie słuszne. W roku 1809 wybucha wojna Napoleona z Austrią, która kończy się po krótkotrwałej okupacji części księstwa przez Austriaków. Ona kończy się bardzo udanym rajdem wojsk księcia Józefa Poniatowskiego do Galicji. Po zawarciu pokoju znaczna część zaboru austriackiego zostaje przyłączona do księstwa warszawskiego, którego liczba ludności rośnie niemalże o połowę. Kolejne 3 lata to jest okres pogarszania się relacji francusko-rosyjskich. Jeden z polskich historyków napisze, że Napoleon był niewolnikiem marzenia o sojuszu władcy północy, czyli Aleksandra, z cesarzem zachodu, czyli samym Napoleonem, czyli ustabilizowania sytuacji politycznej w Europie w oparciu o sojusz 2 cesarzy. Z punktu widzenia Rosji, samego Aleksandra, to było na dłuższą metę nie do przyjęcia. Z pewnością było to nieopłacalne. Te relacje będą się pogarszać ostatecznie. W tle jest oczywiście też problem księstwa warszawskiego i możliwej odbudowy Polski, którego Rosja bardzo się obawia. Wiedeń i Berlin również. W pewnym momencie Napoleon nieomal popełnia błąd polityczny, ponieważ jego ambasador w Petersburgu wstępnie ratyfikuje konwencję francusko-rosyjską, w której jeden z punktów mówi o tym, że Królestwo Polskie nigdy nie będzie odbudowane. To jest dokładny cytat. Ostatecznie Napoleon odmawia ratyfikowania tego traktatu i to oznacza, że w dłuższej perspektywie, krótszej, ta wojna jest raczej nieunikniona. Ostatecznie o zerwaniu stosunków przesądza Aleksander I, który występuje z tak zwanej blokady kontynentalnej, do której należał
blokady, zamknięcia, tu chodziło o zamknięcie Europy przed towarami brytyjskimi, do której to blokady Rosja przyłączyła się w związku z po Tylży, w związku z sojuszem z Napoleonem. Ostatecznie te pogarszające się relacje doprowadzą do wybuchu w czerwcu 1812 roku wojny Napoleona z Rosją. Wkroczenie Wielkiej Armii na teren zaboru wkroczenie Wielkiej Armii na teren zaboru rosyjskiego wydaje się stwarzać idealne warunki dla realizacji polskich aspiracji niepodległościowych. Zgromadzony w Warszawie nadzwyczajny Sejm proklamuje przywrócenie Królestwa Polskiego, powołuje do życia tak zwaną Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, do której to konfederacji przystępują wkrótce tymczasowe władze polskie utworzone, polsko-litewskie, utworzone przez Napoleona w Wilnie. Więc warto pamiętać o tym, że z punktu widzenia takiego prawno-ustrojowego Królestwo Polskie, czy państwo polskie zostaje odbudowane. Tylko teraz bagatela, chodzi o to, żeby Napoleon wygrał tę wojnę, żeby te rozwiązania polityczne, czy mamy polską administrację w Księstwie Warszawskim, mamy polską administrację na wyzwolonej części ziem litewskich. Teraz chodzi tylko o to, żeby zatwierdzić to ostatecznie w traktacie pokojowym. Z tym się wiążą ogromne nadzieje, ogromny wysiłek finansowy ze strony Księstwa Warszawskiego i Polaków na Litwie. Ogromny wysiłek, nie tylko organizacyjny, nie tylko finansowy, ale też ludzki. Na tę wojnę Polacy łącznie wystawili i Księstwo Warszawskie, i polskie oddziały w szeregach francuskich, i oddziały organizowane na Litwie przekraczają nieco 100 000 żołnierzy. To jest liczba, jakiej nie dało się do tej pory nigdy zmobilizować. No jak pamiętamy, przebieg wojny nie sprzyjał Napoleonowi ani Polakom. U schyłku 1812 roku szczątki Wielkiej Armii opuszczają terytorium zaboru rosyjskiego, kierując się na zachód. Wiosną 1813 roku książę Józef Poniatowski, któremu udało się odbudować częściowo armię, dołącza do Napoleona w Saksonii. Księstwo Warszawskie znajduje się już wtedy pod okupacją rosyjską. Dlaczego Poniatowski podjął decyzję o tym, żeby nadal walczyć u boku Napoleona, pomimo jego klęski w Rosji? No, oczywiście przyczyny są dwie. Pierwsza jest oczywista i często o niej wspominała polska historiografia, no to jest honor wojskowy, tak, który zobowiązuje do tego, żeby nie opuszczać sojusznika w chwili, kiedy jesteśmy mu potrzebni. Druga przyczyna jest nieco bardziej skomplikowana. Zanim Poniatowski podjął decyzję o dołączeniu do Napoleona, dowiedział się, że część ministrów Księstwa Warszawskiego zaczęła tajne negocjacje z Aleksandrem I, które miały go skłonić do przejęcia protekcji nad sprawą polską. Innymi słowy, niech Aleksander I teraz odbuduje Królestwo Polskie, skoro Napoleon przegrał. Poniatowski czekał dość długo na odpowiedź Aleksandra, nie doczekał się jej. To znaczy mamy analogiczną sytuację jak w roku 1806. Potencjalny protektor sprawy polskiej nieoficjalnie wyraża pewną sympatię do tego projektu, ale oficjalnie nie zamierza składać żadnych deklaracji, żadnych gwarancji. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że toczy się wojna, która może się zakończyć w różny sposób. Więc Aleksander I nie ma zamiaru komplikować swojej relacji z Berlinem i Wiedniem, oficjalnie ogłaszając, że zamierza odbudować Polskę. W tym momencie Napoleon, podobnie jak to było zresztą w roku 1806, nadal jest tym władcą, który jako jedyny daje sprawie polskiej najwięcej. No bo on jako jedyny uznał istnienie Księstwa Warszawskiego, jako jedyny z sympatią przyjął informację o tym, że Królestwo Polskie zostało przynajmniej na papierze odbudowane. Proszę zauważyć, że to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Polacy idą z Napoleonem, prawda? Bo ówczesne realia polityczne w Europie i w roku 1806, i 9, i 12, i 13, i w 14 są takie, że nikt Polakom nie dawał więcej. Na tym polega dramat tak zwanej sprawy polskiej w tej epoce. Napoleon ciągle jest tym, który daje najwięcej, poza tym ciągle jest genialnym wodzem. Nigdzie nie jest powiedziane, że on tej wojny nie wygra. Jeśli wygra, no to wrócimy z powrotem do kraju. Oczywiście nadzieje te rozwiewają się przede wszystkim w gigantycznej bitwie narodów
stoczonej jesienią 1813 roku pod Lipskiem, w której ginie książę Józef Poniatowski. Resztki wielkiej armii Napoleona, od której odłączyły się już oddziały niemieckie, które przechodzą na stronę koalicji, wycofują się do Francji wraz z resztkami polskiego korpusu, który będzie walczył jeszcze po stronie Napoleona w roku 1814. Ostatecznie losy sprawy polskiej zostają rozstrzygnięte, wydaje się, że na długo, podczas Kongresu Mocarstw w Wiedniu, gdzie utworzone zostaje Królestwo Polskie pod berłem z części Księstwa Warszawskiego, nie całego. Zostaje utworzone Królestwo Polskie pod berłem Aleksandra I, który nadaje mu dość liberalną konstytucję. Część Księstwa Warszawskiego trafia z powrotem pod władzę pruską jako Wielkie Księstwo Poznańskie. Powołane zostaje również tak zwane Wolne Miasto Kraków i akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego gwarantuje Polakom, że w tych wszystkich trzech organizmach państwowych Polacy mają mieć zapewnione prawa narodowe. Co zostało po epoce napoleońskiej w dziejach narodu polskiego? No, myślę, że całkiem sporo, mimo ostatecznej klęski Napoleona. Pozostaje własne, chociaż okrojone terytorialnie polskie państwo, czyli Księstwo Warszawskie, a później Królestwo Polskie, które no jednak jest państwem polskim, prawda, chociaż rządzonym przez władcę rosyjskiego. Dodajmy, że to są państwa i księstwo, i królestwo, jak na warunki tej części Europy dość nowoczesne. Znaczy one spełniają część marzeń elit politycznych jeszcze z czasów stanisławowskich. To znaczy liczna armia, liczna zawodowa administracja, to jest novum, tak, w przypadku polskim, rozwinięte szkolnictwo, rządzący mają dość ambitne plany, perspektywiczne plany rozwoju cywilizacyjnego kraju, z których może nie za dużo udało się do 1815 roku zrealizować ze względu na ciągłe wojny i brak funduszy. Trochę lepiej to już wyglądało w Królestwie Polskim. Długofalowo po epoce napoleońskiej zostaje żywa przez kolejne pokolenia tradycja walki zbrojnej o niepodległość. Tak? To jest ten znany nam do dzisiaj słowa, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Ale też trwałym dziedzictwem pozostały zmiany, które dokonały się wtedy w świadomości narodowej. Polskiej świadomości narodowej. Jeśli spojrzymy na stan nastrojów po upadku insurekcji kościuszkowskiej, zwłaszcza po trzecim rozbiorze, stwierdzimy, że nastroje społeczne wtedy, mówimy tutaj oczywiście o nastrojach elit, prawda, no jakie były nastroje chłopów, tego nie jesteśmy w stanie zbadać. Nastroje kształtowały się pod wpływem poczucia kompletnej klęski politycznej. Tutaj jeśli wierzyć na przykład porozbiorowej poezji, tak zwanej poezji rozpaczy, jak to określają literaturoznawcy, to można odnieść wrażenie, że z punktu widzenia świadków tych wydarzeń naród zmienił się w jakąś taką zbiorowość pozbawioną przewodników, praw, historii, zbiorowość obcych na własnej ziemi. Wielu uznaje to za katastrofę bezprecedensową w dziejach nowożytnej Europy. I teraz fakt, że nie można było temu zapobiec ani przez wysiłki reformatorskie, ani przez wojnę z Rosją, tak? Ani przez walkę zbrojną podczas insurrekcji, to rodzi też pewne poczucie bezsilności. Natomiast najważniejszym zagrożeniem wydaje się ówczesne przekonanie, typowo nie tylko dla Polaków, że naród jest wspólnotą realizującą się w ramach struktur państwowych. No, skoro teraz zabrakło państwa, no to się pojawia trudne pytanie. To co z narodem? No? Czy zbiorowość, która utraciła własne państwo, dalej jest narodem, czy też staje się po prostu poddanymi władców Rosji, Austrii i Prus? Ta obawa pojawia się. Ocena w pierwszych porozbiorowych latach, ocena sytuacji narodu, tak, czy Polaków w kręgu polskich elit politycznych, intelektualnych jest jednak pesymistyczna. No, znany poeta Franciszek Karpiński w liście do jednego z wybitnych intelektualistów tej epoki, Jana Albertandiego, pisze, że w ciągu kilku lat nastąpi, no może kilkunastu, nastąpi całkowite wynarodowienie Polaków.
No, że może w Warszawie to się dłużej utrzyma, ale to z czasem to i język, i świadomość narodowa zaginą. Podobne obawy znajdujemy w ówczesnej korespondencji, czy to Hugona Kołłątaja, czy Tadeusza Czackiego. Tak? To znaczy, nie ma państwa, no to za chwilę nie będzie narodu. Podobne oceny, podobne niejasności, prawda, wokół pojęcia takich terminów jak państwo, naród, znajdujemy do dziś w słowach naszego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego, prawda? Mamy tam wprawdzie tchnące optymizmem słowa jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. No tak, ale czy będziemy Polakami, prawda? Ale teraz proszę zwrócić uwagę, kiedy będziemy Polakami z punktu widzenia Wybickiego? Kiedy przejdziemy Wisłę i Wartę. Co to znaczy? No, kiedy wrócimy do kraju, odzyskamy własne państwo i wtedy będziemy Polakami. To kim jesteśmy teraz? To jest ślad pewnych niejasności związanych z przemianami, czy z przechodzeniem przednowoczesnej w nowoczesną świadomość narodową. I teraz warto zwrócić uwagę, że u schyłku epoki napoleońskiej w roku 1815 podobne obawy należały już raczej do przeszłości. Jest taki rzadko wspominany, a bardzo charakterystyczny list generała Jana Henryka Dąbrowskiego do jednego z przyjaciół, już po utworzeniu Królestwa Polskiego, w którym on oczywiście ubolewa nad tym, że znowu nie udało się zjednoczyć ziem polskich. Znowu mamy jakieś Wielkie Księstwo Poznańskie pod władzą pruską, Królestwo Polskie, które jest własnym państwem, ale pod władzą rosyjską, znaczy pod władzą władcy z dynastii Romanowów. Mamy Polaków pod zaborem rosyjskim, mamy jakichś Polaków w Galicji. No tak, ale on tu przywołuje, mówi, że to nie szkodzi, to jakoś nie należy rozpaczać i przywołuje przykład Niemców, o których pisze, że przykład Niemców dowodzi, że oni żyją, że to nie jest potrzebne, własne państwo nie jest potrzebne, czy jedno państwo do przetrwania narodu, bo Niemcy pod różnymi berłami żyją, tak, są pod panowaniem różnych władców i nadal Niemcami są. Czyli wniosek jest taki, tak? Niepowodzenie opcji napoleońskiej nie oznacza już katastrofy narodu. Nikt już nie mówi o tym, że w perspektywie kilkunastu lat naród zniknie, bo najwyraźniej uwierzono w to, że naród to jest coś więcej niż państwo. To jest jakaś żywa wspólnota, która może dalej działać, tak? Snuć własne plany, rozwijać się i wyczekiwać na sprzyjającą koniunkturę polityczną, która być może kiedyś nadejdzie. Czyli mamy takie dokonujące się w tej epoce przejście od pewnego katastrofizmu do optymizmu w spojrzeniu na perspektywy narodu. To jest w gruncie rzeczy początek przechodzenia czy kształtowania się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków, który dokonuje się właśnie w tej epoce.